przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Jesteśmy na gastrze. Co będziemy jeść? To samo co wczoraj. Ryż z Omleciki z ryżem. omlet na ryżu. Gdzie dzisiaj jedziemy? Dziś na północ, 50 km. Jedziemy na samą granicę z Birmą dzisiaj. I będziemy jechać tam dolinami. I będą podjazdy. I będzie ciepło. Pokaż, co masz. Jajko z warzywami. Bardzo, bardzo słone. Na ryżu. No i z kolei jeszcze nie ma noży. Albo bardzo rzadko są noże. I je się łyżką i widelcem. Z tym, że łyżką się obsługuje do gęby, a widelcem tylko się napycha na łyżkę. Nie można przedziewać widelcem nic, bo to jest niegrzeczne. Pyk, pyk. Naładowane i do gęby. Jesteśmy nad wodospadem Sri San Van. O właśnie, o Van zapomniałem. W Parku Narodowym Padang. Wodospadzik ma jakieś 50 metrów podzielonych na parę kaskad i można w nim fajnie dupsko zmoczyć przy tej temperaturze piekielnej. A niedaleko są gorące źródła, ale tak walą jajcem, że nie idzie wysiedzieć. No wodospadów w tej Tajlandii jak mrówków. Ale mało mi jest do kąpania się, niestety. Ale całkiem tu ładnie. Mam suszarkę na gelotkę. O, bardzo ładna. Tak sobie polewa pole ryżowe, żeby mu nie uschło. Ryż lubi pływać, węże też. Ma taką dupną maszynę, która jeździ i leje. Znaczy zwykły szlauch chyba po prostu. Ale pociągnięty na długi dystans. No i tak sobie te pole zlewa i zlewa. I nic właściwie ciekawego się nie dzieje. To co tu z tyłu widać ma być zaraz niewidoczne. Za jakiś miesiąc ma się zacząć wielkie wypalanie wszystkiego co przy drogach i te szczyty po prostu mają być zadymione w opór. To znaczy ekologia na pierwszym miejscu. A jaki to ma cel, to w sumie nie wiadomo. Jakiś rowerzysta, który nas mijał, mówił, że chodzi o grzyby. To znaczy jak pierwszy się wypali taki paz, a potem na niego spadnie deszcz, na tym rosną grzyby, które można potem jeść. Ale podobno z bardziej nieoficjalnych źródeł wynika, że po prostu niszczą tym wszelakie owady, węże i inne dziadostwo, a przy okazji palą śmieci. Więc na
wiosnę, która nie wiem kiedy jest. Mają czyste pole do popisu i czyste przydroża bez śmieci, które mogą znowu zaśmiecić. Dym idzie z tamtego pola, tam już zostało chyba przehajcowane. A tam pan rolnik z kijem lata, żeby jeszcze ogień rozpętać bardziej. Albo żeby kontrolować. Wspaniałe, jak widać, zmieniający się krajobraz. Tam były górki i takie dosyć bardzo zarośnięte tereny, a tutaj mamy z kolei dolinkę. Piękna dolinka z polami uprawnymi, z takim żółtym, ciepłym klimacikiem. No i ziemia jest taka jakaś rudawa tutaj. I to jest właśnie piękne w wolnych podróżach rowerowych. Kolejny powód, dlaczego nie warto jeździć z namiotem w Tajlandii. Nie? No. Za 250 bahtów, czyli 25 zeta mamy namiocik, Z zarąbistym poduszeczki widokiem. i z zajebistym widoczkiem na platformie na jakiejś wiertniczej normalnie. Z miejscem na ognisko. Wszystko rozłożone i poduszeczki mięciutkie jak fupcia niemowlaczka. I widoczek. Takiego wschodu księżyca dawno nie było. Tak się właśnie zastanawiałam, ile tak naprawdę jest stopni w słońcu. Bo jak podałem, że jest 35 w cieniu, to ile może być w słońcu? 45? Może być. A tutaj teraz jest 27, ale jest przyjemnie całkiem. No. Tam jest Birma, znaczy Myanmar. Znaczy w sumie to nie wiem. Myanmar. Nie wiem czy Birma to Myanmar, ale tam jest 10 km stąd. Robiliśmy jakieś Bardzo mało kilometrów. z 50 może, Ale przyjemnie. ale przyjemnie. Byliśmy na wodospadach tylko i moczyliśmy dupska. No. I wyszliśmy tam za darmo. I zdążyliśmy się wykąpać. I zejść cały park. A mnie coś pomotało po tym cudownym żarciu i trawie bardzo ciężko. Po tym teraz żarciu? Nie wiem, No a wcześniej byłeś taki jak... może już wcześniej. Może po jajcu rano. Dziesiąta rano było darmowe śniadanie. Ada sobie pojadła ryżu. Zupkę ryżową kolejny raz. I będziemy jechać. Czymś się chyba podtrułem i mnie na żyganie bierze. Ale jak żygam to tylko ryżem i tym i czymś co jadłem 3 dni temu. Najgorszy wschód jest dopiero przed nami. Jedziemy przez Ban Arunotai, miejsce gdzie spotykają się kupcy z Birmy, z Chin i z Tajlandii. Co piątkowy poranek. Ostatnie miasto na granicy z Birmą. Czeka nas spory podjazd, a ja się zaraz zżygam.
Takim ryżem tłustym. Szymciu się zatruł i nie możemy szybko jechać. Znaczy w sumie teraz jedziemy w moim tempie. Czyli Szymon jedzie w moim tempie. Ale w sumie wolę jak mnie pogania niż jedzie w moim tempie. Chyba mam motyle na czapce, ale nie wiem, bo go nie widzę. Musisz wyżej. No właśnie tam jest. Traktowałam Szymona kolą. Może mu przejdzie. Mam ochotę na nutellę z chlebem. A jedyne co jest najbliższe temu to Choco Pie i Coca-Cola. I to chyba koniec podjazdów, mam nadzieję. Może jeszcze jeden malutki. Tutaj autochtony mieszkają, chińskie, w Tajlandii. Daleko nie mają do Chin. Jakieś 200 km? 15 km, 3 godziny ponad. Szybciej na piechotę. Co? Ale mamy przynajmniej wymówkę, że z gagę mam. W Tajlandii, że nie umieją butelki skonstruować tak, żeby nie ciekła. Czasami nawet jej nie idzie zamknąć ponownie. Proszę bardzo, jaki dziwny patent. O, teraz nie leci jak na złość. No nie. Jakiś trafny model się trafił. Tamtąd podjechaliśmy właśnie. Gdzieś. Ale gdzie? Nie wiem. Ale takie góry wielkie. Dla tych kilku zjazdów. Bez sensu te rowery, bez sensu. Zjechane. Mój przedni hamulec w pewnym momencie odmówił posłuszeństwa, nie wiem. Dziwne te hydrauliczne hamulce czasami. On teraz też odmawia. Ale wrócił i zjechałem. Nieraz potrzaskałem sobie ryja na jakimś zakręcie. Hamulce, co? To dobrze. Teraz muszę poczekać na Adę. Po przylocie miałem krzywe tarcze, teraz już się na bank wyprostowały. Parzą. Ale nie syczą. Jeszcze z 20 parę. Hamulce przegrzane? Nie wiem, jak to się sprawdza. Jak parzą, to znaczy, że przegrzane. O, w mordę. Ciepły bardzo? No. Właśnie zaczął topić. To normalne. Muszę powiedzieć, gdzie jesteśmy nawet. Witamy. Ale gdzie? Pang. Jakieś 600 km od szpitala, w którym powinniśmy być. Co? Mam powiedzieć wszystkim, jaki jesteś nieodpowiedzialny. Jaki? Bardzo. Chyba nie zapłaciłem jakieś 50 zeta. Dostałem ała jedną i drugą rękę. I dostałem tutaj takie tam tyle leków na ugryzienie małpy i food poisoning. Znaczy zatrucie pokarmowe. Nażyganie na gorączkę, antyciała, nawadniacze i paracetamol dostałem po prostu 500.
szczepionki na wściekliznę, jeśli po ugryzieniu znowu trzeba brać. Tego w sumie to nie rozumiem do końca.